Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego sycylijskiego odcinka jest karta oraz aplikacja Zen. Dzięki posiadaniu takowych możecie nie tylko korzystniej wymienić złotówki na lokalne waluty, ale jeśli opłaciliście wakacje przy pomocy karty Zen, korzystać z tak zwanych zenefitów. Jednym z nich jest Zen Care. Jeśli w trakcie wakacji wydarzy się coś niespodziewanego i nieprzyjemnego, na przykład odwołają Wam lot, albo też hotel na miejscu jest niezgodny z opisem, negocjacjami zajmie się fachowy zespół Zen. Moi drodzy, dzień wstał przepiękny i zapowiada się on fascynująco, ale to nie tylko z powodu owej wspaniałej pogody, również z powodu trasy naszej podróży. Jedziemy przez Sycylię, będziemy jechać z południa na północ. Zaczynamy właśnie nad Morzem Jońskim, by skończyć dzień nad Morzem Tyreńskim. Będziemy się zatrzymywać. No i to jest pierwsze miejsce, które chciałem Wam pokazać, no bo tego miejsca nie pokazać byłoby grzechem. Taormina. Sam dźwięk owej nazwy jest podniecający wielce. Sycylia to przepiękna wyspa, więc kręcono tutaj w naturalnych, miejscowych dekoracjach wiele filmów. Dzisiaj kilka takich miejsc zobaczymy, no ale już sama Taormina to jest jedno z tych miejsc. Wcześniej w Katanii, w poprzednim odcinku, mówiłem Wam, że to miejsce niczego nie udaje, że jest niesnobistyczne, że jest po prostu takie, jakie jest. No ale Taormina trochę snobistyczna jest, trochę, a może nawet bardzo. Kręcono tutaj choćby całą drugą część Białego Lotosu. No i Przekleństwo Dubrownika, jak widzicie. Mnóstwo ludzi przyjeżdża tutaj właśnie po to, by zobaczyć, gdzie też druga część owego filmu się rozgrywała. No ale to nie ma znaczenia. Będziemy się przez tłum przeciskać. No musimy to zobaczyć i muszę Wam to pokazać. Zwłaszcza, że byłem tutaj już kilka razy, jeszcze przed Białym Lotosem, i kiedy byliśmy tu z kamerą, to akurat był jeden z tych kilku dni w roku tylko, kiedy nie świeciło słońce. A słońce jest tutaj bardzo ważne. Skoro wspomniałem przed chwilą o Dubrowniku, no to ciągnijmy dalej owe porównania. Tam mamy Stradun, a tutaj identyczną rolę pełni Corso Umberto, czyli miejscowy deptak. Uliczka zabudowana dość szczelnie, ale jest miejsce, w którym będziemy mieli wspaniały widok również na to, po co tu głównie ludzie przyjeżdżają, czyli na Morze Jońskie. Mówiłem też o Białym Lotosie, mówiłem o tym snobizmie, ale Biały Lotos ów snobizm jedynie pogłębił, gdyż wcześniej, od dawien dawna, przyjeżdżali tu różni możni i sławni z całego świata. André Gide, Greta Garbo, Bertrand Russell, no to tylko kilka nazwisk osób, które przyjeżdżały tutaj na wywczasy. No a teraz, jak widzicie, tych ludzi jest znacznie więcej. Oto ono, jego lazurowość, Morze Jońskie. Nie jest się łatwo nad nie dostać, ponieważ miasteczko leży na stromej skarpie. Większość najładniej położonych hoteli ułożona jest tarasowo i mieści się w tamtej części. Zresztą tam też mamy kolejkę, która zwozi chętnych nad morze. No i wszystko się zgadza.
Jak człowiek stoi tutaj, to łacno zrozumie, dlaczego też już starożytni Grecy się w tym miejscu osiedlili, bo to była kolonia grecka, to było greckie polis. No bo mamy zatokę, mamy Etnę, która co prawda dymi, ale sprawia, że gleba jest niezwykle żyzna. No i mamy takowe zbocze, na którym dało się coś postawić. Położenie i piękno. To jest właśnie największa Taorminy zaleta. Za 2 godziny pewnie nie będzie się tutaj dało wsadzić szpili, ale jeśli już idziemy tropem Dubrownika, to Taormina ma jedną nad nim przewagę, jeśli chodzi o nieco mniejszą liczbę gości. Tu nie ma tak wielkiego portu, żeby mogły przybić kruzery i w związku z tym owe giganty nie wypluwają kilkugodzinnych turystów. No i jeszcze konstatacja ostatnia w tym miejscu, na tym placyku. Pięknie jak w Dalmacji. Wyspa miała przeróżnych władców, no i przeróżne wpływy. I to wszystko widać doskonale w miejscowej sztuce, również cukierniczej. No, kojarzymy cannoli powszechnie, czyli te rurki sycylijskie z nadzieniem z ricotty. Ale mamy tutaj coś jeszcze. To jest miejsce fantastyczne, by wam trochę o tym powiedzieć. Pasticceria Minotauro i produzione propria, czyli na miejscu robią tutaj sami słodycze od roku 1979. Cannoli spoczywają w witrynie, ale jakże wykwintne, nie tylko nadzienie serowe, nie tylko pistacje, również sezonowe owoce. Ale mamy znacznie więcej miejscowych arcydziełek. Migdały, wielka arabska miłość. To właśnie miłością do migdałów Arabowie zarazili Hiszpanów i Sycylijczyków. Hiszpanie też tu byli, bo bardzo długo wyspą władali hiszpańscy Habsburgowie, więc mamy toronę, czyli nugaty, ale mamy również takie marcepanowe arcydziełka. Jeśli chcecie czosnek słodki, to on tu jest, zrobiony z marcepanu. Jeśli to mają być karczoszki, również są. Marchewka, fungi porcini, czyli prawdziwki. Non toccare, czyli nie wolno tego dotykać. No nie wolno, bo to ktoś kupi i potem w całości sobie do buzi weźmie. Jeśli o mnie chodzi, jeśli mamy mało miejsca w bagażu, to takie tutejsze słodycze rzecz idealna do wzięcia. I to jest tak jak w porządnym jedzeniowym dziele sztuki. To cieszy nie tylko podniebienie, to cieszy również oczy. A spójrzcie tam. Widzicie? To tam właśnie wszystko jest wytwarzane. Tu bezpośrednio na zapleczu. Co robili starożytni Grecy, kiedy zakładali miasto? No, budowali w nim teatr i nie inaczej było w przypadku Taorminy, a wówczas greckiej kolonii o nazwie Naxos. Mamy dzisiaj podwójne szczęście, no bo jak byliśmy tu kiedyś z kamerą, a o tym, że byliśmy, już wam wspominałem, to nie było słońca, też o tym mówiłem, ale wówczas płaciliśmy za bilety, a dzisiaj, jak to zawsze jest w pierwszą niedzielę miesiąca, wstęp tutaj jest za darmo. Co robili starożytni Rzymianie, jak zakładali miasto? Budowali w nim teatr, albo też rozbudowywali, przebudowywali dawny teatr grecki. No i to się właśnie wydarzyło tutaj. Większość tych pozostałości z czasów rzymskich się wiedzie. I tutaj nawet jeśli niczego nie grają, to można usiąść i godzinami się na to gapić. Na Etnę, na morze, na wszystko, co dookoła. Bo mamy, poza tym, że jesteśmy w teatrze stworzonym przez człowieka, mamy tutaj naturalne, sycylijskie teatrum. Dajcie się chwilę pogapić. Wjechaliśmy w miejscowy przecudny interior, no i w dalszym ciągu pozostajemy niejako na planie filmowym. Jak jest
chyba najsłynniejszy film, którego akcja częściowo na Sycylii się rozgrywa. No, oczywiście Ojciec Chrzestny. I w tym filmie pokazana jest wioska albo też miasteczko Corleone. Ale tak naprawdę to miasteczko istnieje. W filmie to nie było ono. Tam jest słynna scena, kiedy Al Pacino, czyli Michael, po zabiciu McCluskey'ego i Solozza w restauracji w Stanach musi uciekać na Sycylię. Idzie z 2 miejscowymi ochroniarzami i jeden mówi: "This is Corleone". Właśnie stąd to mówi i ów widok pokazuje. To nie jest Corleone. To jest w rzeczywistości wioska o nazwie Motta Camastra. Corleone było już nawet wtedy, kiedy kręcili Ojca Chrzestnego, zabudowane nowoczesnymi formami architektonicznymi. A ten widok jest stareńki i pierwotny. Miejsc, w których kręcili Ojca Chrzestnego w tych sekwencjach sycylijskich, jest tu mnóstwo. No, mamy niedaleko Taorminy willę, do której to przyjeżdża Robert De Niro, bo w Don Vita Corleone wciela się 3 aktorów. Oresto Baldini jako chłopiec, młody Don Vito to Robert De Niro, a potem, rzecz jasna, musiałbym sobie tu czymś wypchać usta, i przyjeżdża tam Robert De Niro i zabija ciosem noża w brzuch Don Ciccia. Ta willa stoi opuszczona, można ją podejrzeć przez bramę. Tych miejsc jest mnóstwo, ale nawet jeśli nie chcecie tego oglądać, a byłoby prawdziwym grzechem, to ów widok sam w sobie, bez tych konotacji filmowych, jest po prostu obłędny. Tam mamy na szczycie drugie miasteczko. Tam mamy Etnę, która od tej strony, czyli od północy, jest ośnieżona. No jest to po prostu rzecz jedyna w swoim rodzaju. Sycylijski interior i nim będziemy podążać do celu, bo mogliśmy wybrać drogę szybszą, autostradę wzdłuż brzegu, a my wgłębiamy się właśnie w tę ziemię. Miasteczko na trasie o nazwie Francavilla. Teoretycznie nie wyróżnia się ono niczym szczególnym, ale praktycznie ma coś, czego niezwykle oczekujemy, czego wręcz pragniemy. Otóż jest tutaj trattoria i to oznacza, że będziemy zaraz jedli. Miejsce nazywa się Rapisaro. Jako że jest to rodzinna trattoria, otwarta w roku 1947, więc z wielką dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że jadała tutaj również ekipa filmowa od Ojca Chrzestnego. No bo zjechaliśmy z turystycznego szlaku, no i zbyt wielu adresów kulinarnych tutaj w okolicy nie ma. Skoro zjechaliśmy z turystycznego szlaku, to też ceny są dla miejscowych. Taka karawka pełniutka wina kosztuje 6 euro. Jest to wino domowe, no po prostu świetne. Niczego nie udaje, naturalne do picia jak jasny win. Są tak naprawdę 3 rodzaje makaronów na dania drugie. Na dania pierwsze. Na dania drugie zamówiliśmy biwsztyki, więc nie będziemy wam tymi biwsztykami głowy zawracać. Makarony albo pennette, czyli takie mniejsze penne, albo spaghetti, albo domowy makaron, taki na drucie robiony, bardzo podobny jak robi się na Korczuli w wiosce Żyrnowo. I 3 sosy. Mianowicie albo sos pomidorowy tylko, albo sos pomidorowy z mięsem, to jest właśnie to ragu, albo też w wersji aglio olio peperoncino. Teraz do posypania, rzecz jasna, ser. Albo ser typu grana, tak jak w całych Włoszech, ale jesteśmy na Sycylii. Zatem tutaj makaron bardzo często posypuje się tym właśnie. Ricotta salata, czyli solona ricotta, ta w dodatku jeszcze wędzona, czyli ricotta salata affumicata. No i teraz un poco di olio di oliva.
Grazie mille. Domowa oliwa, tak. Zaraz to wszystko wymieszam i porcja będzie kompletna. Ale niekompletne są jeszcze informacje o tym, że wino kosztuje 6 euro, już wam mówiłem. Makarony. Te kupne, czyli spaghetti pennette, kosztują 4 euro za porcję. To kosztuje 6 euro. Zanim to wymieszam bardzo dokładnie, wezmę do buzi jedną kluchę, gdyż po pierwsze głodny jestem strasznie, a po drugie wy możecie być złaknieni informacji. Wspaniałe kluchy, szczery sos, piękne, po prostu piękne. Takich adresów trzeba tutaj szukać. Basta così. Mamy, moi drodzy, pewien problem. Otóż do miejsca, do którego jedziemy, z miejsca, z którego jedziemy, prowadzą tutaj 3 drogi. Najwygodniejsza to autostrada, już wiecie, że jej nie wybraliśmy. Droga druga, asfaltowa i bardzo porządna, okazała się być nieprzejezdną, ponieważ ową drogę, jak to zobaczyliśmy na własne oczy, zerwało koryto płynącej obok okresowej rzeki. I nie da się przejechać przez ową wyrwę. No i wybraliśmy zatem trzecią. No i wjechaliśmy w coś takiego. To również jest koryto rzeki okresowej. Woda spływa z gór i płynie tędy. Potem już nie płynie. Widzieliście nasze auto. To nie jest auto terenowe. Czy ta droga jest przejezdna dalej? Tego nie wiemy. Ale mnie to kompletnie nie martwi, bo dzięki temu właśnie poznajemy prawdziwy sycylijski interior. Mam nadzieję, że nie nastąpi jakiś nagły roztop w górach i nie przyjdzie tutaj wielka fala. Chyba tak się nie stanie. Widzę też, że za naszym samochodem przyjechał pan na motocyklu, więc może tam się da przejechać. Zobaczymy. Mamy, gdybyśmy jechali normalnie, do celu mniej więcej 1,5 godziny. Znaleźliśmy drogę asfaltową w końcu, tylko jeden malutki problem. Ona nie prowadzi tam, gdzie my chcemy. Zatem decyzja prosta. Wracamy w stronę Taorminy, tam się wbijemy na autostradę i jedziemy tam, gdzie chcemy, do celu. Ale zanim dojedziemy, jeszcze proponuję rzut oka na ów wspaniały interior. Eukaliptusy i opuncje, ale i drzewa oliwne najbliżej mnie. A tutaj wszystko to, co trzeba. Tam Etna, poniżej na skalę miasteczko, poniżej również miasteczko, nad nim ruiny jakiegoś zamku, a tam w tej rozpadlinie górskiej mamy lazur Morza Jońskiego. Moi drodzy, ten interior sycylijski jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Zresztą sami spójrzcie. Niemal równo z zachodem słońca dotarliśmy do celu podróży. Miejscowość nazywa się Tonarella, a to jest marina. Marina Porto Rossa. Skoro marina, to zapewne już wiecie, co będziemy tutaj robić. Tak, będziemy pływać, tym razem po Morzu Tyreńskim. Oto jednostka nam przeznaczona. Moi drodzy, mówię o planach filmowych. Pokonywaliśmy Sycylię vanem o nazwie Vito. To było kolejne filmowe nawiązanie. Za kierownicą siedział jakiś Don z pewnością. A jak się nazywa owa jednostka? No, ta jednostka to jest Lotus. A w dodatku jest biała, czyli mamy białego Lotosa. No dobra, Lotusa. Trap wygląda dość pochyło, no ale to kwestia poziomu wody. Albo jest odpływ, albo jest przypływ. Wiem, mam walizę bardzo nieżeglarską, no ale był też samolot po drodze, więc przepakujemy to tutaj do toreb, które mamy ze sobą i wniesiemy to, by takim ochyctwem walizkowym nie porysować białego
lotosika. Nabożnie berberyjskie budki na zewnątrz. Do zobaczenia już wkrótce. Marina Porto Rossa wczesnym rankiem. Niemal pusta, to znaczy jednostki są, ale ludzi nie ma. No bo pływanie tutaj, no i w ogóle pływanie odbywa się w pewnym cyklu. Najpierw powiedzmy sobie o tutejszym sezonie żeglarskim. On jest dość długi, gdyż trwa mniej więcej do połowy listopada, a potem od końca lutego znowu się zaczyna. Ale załogi wypływają w soboty i w soboty, albo w piątki już nawet, przypływają tutaj, by nowe załogi mogły objąć jednostki. A nie jest dzisiaj ani piątek, ani sobota. Jest poniedziałek, więc kto miał wypłynąć, wypłynął. Kto ma przypłynąć, jeszcze nie przypłynął. Pusto. Infrastruktura no jest i widzicie po mnie, jak jestem gładziutki, uczesan i pachnący, tego akurat nie widzicie. Jak się stoi w marinie, to trzeba korzystać z sanitariatów na lądzie i to właśnie uczyniłem. One są otwarte, gorąca woda, wszystko okej. Natomiast powinna jeszcze być kawka i powinien być jeszcze sklepik. Główne zaopatrzenie już mamy zrobione, ale muszę jeszcze to i owo dokupić. No więc idziemy to sprawdzać, po prostu. Kto odwala najcięższą robotę w marinie? Ludzie wspomagani przez cudowną motoryzację. No APE, owe skuterowe ciężaróweczki, które zbudowały Włochy. Można naprawdę niebagatelne rzeczy tutaj zabrać. Miałem kiedyś coś takiego w Krakowie, no ale jak tym jeździłem po mieście, ludzie troszeczkę stukali się w głowę. To się jakoś nie komponuje w nasz pejzaż i wywołuje śmieszność. Ja wiem, no to jest być może dla nas trochę śmieszne, ale jak się jest we Włoszech, jak się widzi, czegoż to można dokonać przy pomocy owych dzielnych pojazdów, to człowiek przeciera oczy ze zdumienia. Stara Panda 4x4 oraz APE. Podstawa najlepszej motoryzacji. Tam się ktoś strasznie męczy, no ale to nie jest Stara Panda. To jest chyba Fiat Uno. Silnik mu trochę rzęzi, ale to ma z 30 parę lat. Jedzie. Klientów niemal nie ma, ale bar działa, obsługa jest, no i podają wszystko, co trzeba rano. Czyli kawa, w moim wypadku cappuccio do 12, bo potem stranieri. Obsługa baru się krzywi albo wręcz odmawia podawania cappuccino po 12. No i coś słodkiego, jak to tutaj. Były oczywiście zwykłe rogaliki, croissanty, cornetto, ale było też coś miejscowego, o bardzo ciekawej historii. Owo ciasto sfogliatella albo sfugliatella. Pochodzi przepis, podobno, tak twierdzą historycy kuchni, z XVII wieku, z klasztoru. No, mnisi sobie kulinarnie dogadzali i wymyślili takie ciasto, które również nazywane jest ogonem homara albo też langusty, no bo ma taki langusto podobny kształt, jeśli chodzi o ogon, rzecz jasna. I teraz ów przepis wykradł albo podpatrzył cukiernik Pasquale Pintauro. I ten przepis wprowadził w życie. Zaczął sprzedawać owe ciasteczka w Neapolu. Pierwszy raz ujrzały one światło dzienne dla szerokiej publiczności w roku 1818. Ta cukiernia pana Pintauro dalej działa w Neapolu. Co ukrywa wnętrze chrupiące, bo to takie listkowe ciasto widać. No w tym wypadku, bo mamy ciastko, skrywa farsz z doprawionej, pewnie tak, skórką cytrynową, cynamonem i cukrem ricotty, ale są też wersje wytrawne, no potem powstały wariacje, więc jeszcze jest też wersja no na przykład z jarzynami, z innymi serami. Piękne, straszliwie tuczące, bardzo słodkie.
doskonałe. Sklepik w Marinie. Tak naprawdę większość zakupów mamy już zrobionych. No bo wczoraj odstawił nas tutaj samochód. Tego samochodu już nie mamy. Nie możemy pojechać do normalnego supermarketu. A takie sklepiki w Marinach, po pierwsze, mają mniejszy wybór, po drugie jest tutaj drożej. No więc już tylko ostatni przegląd półek i stwierdzenie, czy czegoś nam nie brakuje. I konstatacja, czegoż to żeglarze potrzebują. No na przykład ta puła, no wiadomo, jesteśmy we Włoszech. Ryże, makarony, tutaj popielniczki, kieliszki, ekspresiki na kawę, mokatierki. No i są świeże owoce i warzywa. No widzicie, tego na przykład tam w mieście nie było w sklepie, a tutaj jest. Więc między innymi to powędruje do koszyka. Rzeczone owoce po polsku nazywają się nieśplik japoński. Zresztą tak się nazywa całe drzewo, wiecznie zielone. Nieśplik japoński, ponieważ pochodzi z Chin. Logiczne, prawda? Mam takowe drzewo u siebie w Dalmacji. Owoce rodzi bardzo krótko, późną wiosną i te owoce są doprawdy wspaniałe. Zarówno tutaj we Włoszech, jak i w Dalmacji. To się nazywa Nespola. I do czego to jest wykorzystywane? Poza tym, że można owe owoce zjeść na surowo. W medycynie chińskiej służą one do wyrobu syropów przeciwkaszlowych, gdyż mają podobno bardzo przeciwkaszlowe działanie. Mają w sobie niezwykle dużo pektyny, a więc wspaniałe drzemy się z tego robi. A w Portugalii, gdzie również to rośnie, robi się z tego coś w rodzaju czatnei, czy też czatnejów, czyli takiej konfitury do mięs. Ale najprościej jest, jak mamy do tego dostęp w sezonie, po prostu to obrać ze skórki i tak spożyć. Ubóstwiam to. W środku jest pesteczka, albo nawet dwie, bądź też trzy. Dwie. Przecudne. Ale to jest właśnie taki owoc, jaki lubię najbardziej, gdyż jest bardzo soczysty i kwaśny oraz aromatyczny. Jestem w stanie tego zjeść całkiem dużo i jedno jest pewne. Nie będę już w trakcie tego, co nas czeka, w ogóle kaszlał. Chociaż przy okazji pokażę wam, jak się kaszle. W sensie metaforycznym. Wypływamy za chwilę. A co zobaczymy, gdzie dopłyniemy, niech póki co pozostanie tajemnicą. Temu przyglądajcie się w kolejnych odcinkach.